Witam Państwa w energetycznym talk show, który nagrywamy z naszego lotnego studia podczas kongresu Trendy 2023. Grzegorz, jakie tematy będziemy dzisiaj poruszać? Bardzo ważne tematy NetBilling 2.0. Czy możliwe i chyba będą możliwe zmiany w systemie rozliczenia prosumentów i dodam korzystne zmiany. Drugi temat bardzo mocny to czy możliwe są specjalne taryfy dla posiadaczy pomp ciepła, taryfy energetyczne. Powiem także o powrocie do obliga giełdowego, także o śladzie węglowym chińskich producentów i o sztucznej inteligencji, o której rozmawialiśmy podczas kongresu Trendy. Zapraszamy. Drodzy Państwo, tak jak Bogdan wspomniałeś, nadajemy z mobilnego studia, także proszę też o wyrozumiałość z tego względu, że trochę hałasów kongresowych nas dociera, a tutaj blisko 400 specjalistów z branży energetycznej, ale też budownictwa się spotyka. Nie ukrywam, Bogdan, że spotykamy się na tym naszym energetycznym talk show, podczas energetycznego talk show, gdzie jestem naprawdę bardzo zadowolony z rezultatów pierwszej części kongresu. Mowa o rozliczeniu prosumentów. Do tej pory, drodzy Państwo, wielki mamy problem w rozliczeniu sprzedaży energii elektrycznej z fotowoltaiki. W skrócie, nie ma ceny minimalnej, nie wiemy, za ile ją sprzedamy do końca. Niekorzystne jest rozliczenie VAT. Państwo jesteście straceni na VAT-ie przez rozliczeniu. Nie możecie Państwo zapłacić z depozytu prosumenckiego wszystkich wartości faktury i też jest takie oburzające, że depozyt prosumencki w 80% przepada. I w związku z tym proponowaliśmy ostatnio 4-pak dla prosumentów i co nas bardzo cieszy. Jest pozytywny odzew. Jest pozytywny odzew. Przeprowadziliśmy panel arytmetyka sejmowa i możliwe zmiany w energetyce. No i nie ma co ukrywać, przed nami formowanie nowego rzędu, a my jako branża chcemy wykorzystać te możliwości. Rozmawialiśmy jednym z ekspertów, z Grzegorzem Onichimowskim, osobą, która od 30 lat pracuje w branży energetyki. Jest to też, co ciekawe, prezes były Towarowej Giełdy Energii, współzałożyciel. Jest to osoba, która, co tu mówić, jest ekspertem Instytutu Obywatelskiego, czyli wspiera prawdopodobnie merytorycznie prawdopodobnie przyszły formujący się rząd, mówię tak skrótowo, nie w imieniu pana Grzegorza. I poprosiliśmy o wypowiedź, która bardzo nas ucieszyła. W 100 konkretach Koalicja Obywatelska, czyli w tym programie na pierwsze 100 dni, zobowiązała się do tego, żeby zmienić system rozliczeń prosumentów. No i nie powiem, nie będzie to wielka tajemnica, jak powiem, że próbujemy to robić w dialogu między innymi z Polskim Alarmem Smogowym, z innymi NGO-sami i dokładnie te kierunki, które Pan opisał w pytaniu do publiczności, to są kierunki, w których chcielibyśmy to zmienić. Czyli jakaś, powiedzmy, maksymalny termin, w którym inwestycja by się zwróciła poprzez tą cenę minimalną i pozostałe kwestie, czyli ubruttowienie, zachowanie tego depozytu i możliwość zapłaty za wszystkie elementy rachunku. Wszystkie te kwestie chcielibyśmy zawrzeć w ustawie prosumenckiej. Oczywiście będziemy chcieli, żeby przedstawił to już nowy resort klimatu, no ale jeśli jeszcze dłużej będzie trwał proces powstawania nowego rządu, to być może wcześniej taki projekt ustawy się pokaże jako inicjatywa poselska. I to jest coś, co robi dzień, to jest coś, co czujemy, że ja tu wielkie brawa proszę, bo naprawdę, proszę Państwa, jest to informacja, którą czekaliśmy. Tak, bo jakby tutaj można podzielić te oczekiwania na dwie takie części. W pierwszej części, w sumie tej najważniejszej, to jest kwestia tej taryfy gwarantowanej, która po prostu ułatwi wyliczenie sobie takiego prostego okresu zwrotu z instalacji fotowoltaicznej, no co jest obecnie trudne przy tych zmieniających się cenach. To oczywiście jest jeszcze kwestia określenia wysokości tej taryfy gwarantowanej, jaki to byłby poziom. Trzeba przeprowadzić ocenę skutków regulacji, czyli wyliczyć te koszty, wyestymować, jak to wpłynie na rynek, i to są te prace, które teraz trwają. Ale druga część tych postulatów to są takie postulaty, które w mojej ocenie
powodują przywrócenie takiej elementarnej sprawiedliwości, Tak, z tego względu, że tego traktowania podmiotów. tak, z drugiej strony to, co rozmawialiśmy często, prosument to nie jest organizacja, która ma doradców energetycznych, to jest człowiek, który jest posiadacz gospodarstwa domowego zazwyczaj, on nie ma tych kompetencji i to jest właśnie nie w porządku, że tego prosumenta stawia się w równym szeregu z komercyjnymi firmami, które mają jakieś minima cenowe sprzedaży. Ale Grzegorz, ale też bym rozumiał, jak prosument byłby równo traktowany z zakładem energetycznym, ale jeżeli z depozytu prosumenckiego 80% tego, co zostanie po roku, zabiera zakład energetyczny, a 20% prosument, no to nie jest traktowanie równe. Jeszcze bym zrozumiał, jakby ten zapis był taki, że to, co jest nadwyżką po roku, na przykład jest oddawane do Skarbu Państwa. No okej, możemy tego nie lubić, ale wtedy byłaby jakaś elementarna poczucie misji. ale byłaby jakaś elementarna logika w tym wszystkim i jakaś elementarna sprawiedliwość, no bo byłby to jakiś parapodatek. Dobra, ale teraz jest jedną rzecz uzgodnijmy. Prosument sprzedaje energię elektryczną do zakładu energetycznego, sprzedają tą energię elektryczną, to jest Sprzedaje do depozytu. do sprzedaje depozytu, swojego ale to jest realny towar. To jest realny towar rynkowy, za który dostaje realne pieniądze. I to jest obowiązujące, że on po prostu te pieniądze musi przeznaczyć na inny podmiot. Ale co jest najważniejsze, drodzy Państwo, bo też może tego wątku nie musimy tak przedłużać, bo jednak taki konkret. Jest duża szansa, że będzie wprowadzona ta minimalna cena. Będziecie mogli Państwo policzyć sobie rodzaj instalacji fotowoltaicznej i to, co ciekawe, w wariancie pesymistycznym, bo mówimy o minimalnej cenie odkupu. Tak. Nie oznacza to, że nie możecie tego, drodzy Państwo, drożej sprzedać, prawda? I to jest moim zdaniem najważniejsza informacja. I co ciekawe, jeżeli ktoś śledził politykę, my tak, drodzy Państwo, jesteśmy od polityki odnawialnych źródeł energii, ale jeżeli ktoś śledził, to opozycja również wcześniej w tych swoich konkretach, tam chyba było 100 konkretów, Tak. nie pamiętam, czy to był 84 czy 85 konkret, ale jest tam są tam zapisy, które mają pomóc prosumentom, mają wzmocnić prosumentów i my chcemy się o to zapytać, rozliczyć i ta zapowiedź Ale tego, dlaczego to według mnie jest to bardzo ważne? optymistyczne. Ale to jest według mnie też ważne, bo według mnie jedną z najlepszych cech tej transformacji energetycznej, która następuje, to jest partycypacja obywateli w tej transformacji energetycznej. Zauważ, że ta transformacja już nie jest taka jak w XX wieku czy XIX wieku, że tylko następują zmiany w dużych elektrowniach, dalej centralnych, ale to udział obywateli w produkcji energii jest chyba największą rewolucją, jaka do tej pory nastąpiła. Tak, to jest taka potężna zmiana, bo to ludzie inwestują swoje pieniądze i bardzo mi się nie podobają ataki na posiadaczy fotowoltaiki, że korzystają z czegoś, z tego względu, że ci ludzie powodują tą generację energii elektrycznej, którą potrzebujemy. Generację energii elektrycznej, która w części i tak zostaje w miejscu wytworzenia, więc ja uważam, że jak najbardziej słowo prosument jest uzasadnione. Nie zgadzam się z takim warunkiem, że prosument to jest tylko osoba, która w 100% w danym momencie zużywa tą energię. To jest po prostu 100% autokonsumpcji. To jest również prosument i te pieniądze, które my chcemy jako Polacy wydać, mamy do tego prawo, ale też inna sprawa i to kwestia jest taka, że tak samo wielki, mogę powiedzieć, power wydatka inwestycyjna w fotowoltaikę ma biznes. Wiesz, biznes, polska produkcja też chce inwestować w fotowoltaikę, też chce zapewnić tanią energię dla swojej produkcji. Dokładnie tak. Bo tutaj przy okazji też rozmawialiśmy o innych ważnych kwestiach, które powinny zostać zmienione. Między innymi to jest kwestia oznaczania, wyliczania mocy mikroinstalacji. Obecnie zgodnie z ustawą ta moc jest liczona po modułach fotowoltaicznych, co nie ma ani uzasadnienia technicznego, ani nie ma uzasadnienia logicznego. I tutaj też dyskutowaliśmy o tym podczas paneli, że tak naprawdę ta moc powinna być liczona, jeżeli już, to pomocy falownika bądź pomocy modułów, w zależności od tego, która moc jest mniejsza. Bo Tak. chodzi o to, ile fizycznie jesteśmy w stanie wprowadzić do sieci, a nie ile teoretycznie mamy zainstalowanej Tak. mocy na dachu czy na gruncie. Ja uważam, że ten sposób zapisu nie jest tylko archaiczny, ale jest takim agresywnym ograniczeniem praw obywatelskich, z tego względu, że jeżeli wprowadzam jakąś moc, to, co ja robię po stronie prądu stałego, to jest tak, jakby, drodzy Państwo, moim zdaniem rozwinął taki wielki żagiel w żaglowcu i na ten gorszy wiatr, czyli te gorsze miesiące. Czy dysponowałbyś wielkim żaglem, nawet w momencie, jak go nie rozwijasz, to jesteś ograniczony do tego, co trzymasz Tak. pod podkładem. Tak, i chodzi nam o to, że moglibyśmy wtedy
zwiększając moc, moglibyśmy wtedy w tych okresach przejściowych jeszcze produkować więcej energii z fotowoltaiki, wtedy kiedy jest jej mało, czy w godzinach popołudniowych. Tak, bo też o tym dyskutowaliśmy, jakie widzimy trendy w fotowoltaice, a trend jest taki, że ta moc po stronie DC Po stronie będzie, prądu stałego. tak, po stronie prądu stałego, po mocy modułach, będzie rosła w stosunku do mocy falownika. Właśnie po to, co ty powiedziałeś, żeby wypłaszczać tą produkcję, dlatego że jest faktem, że tanieją moduły fotowoltaiczne. Też te nowe technologie, które się wprowadza, nowe moce produkcyjne, które są, też będą utrzymywać ten trend, przynajmniej długofalowo, że ta cena będzie niska i ma potencjał do spadku, więc będzie się bardziej opłacało stabilizować tą generację właśnie poprzez przewymiarowanie generatora fotowoltaicznego, czyli modułów fotowoltaicznych w stosunku do falownika, bo tu będzie pewne wąskie gardło, chociażby twoja moc umowna, techniczne możliwości przyłączenia w danym punkcie, ale to przewymiarowanie powoduje to, że ty bardziej optymalnie wykorzystujesz przyłącze, które posiadasz. Dokładnie tak. Będziemy to śledzić, a przejdziemy teraz do kolejnego tematu, specjalnych taryf dla pomp ciepła. Spotkam się z Pawłem Lachmanem. Kongres Trendy. Rozmawiamy o ułatwieniach dla branży pomp ciepła. Z nami jest Paweł Lachman, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła. Dzień dobry. Wszystkie nas interesują ułatwienia, tańsza energia dla pomp ciepła. Pojawił się pomysł specjalnej taryfy dla pomp ciepła. Tak, o taryfie specjalnej, jeżeli chodzi o pompy ciepła, mówi się już długo. Natomiast myślę, że taki pomysł, który został przedstawiony dzisiaj, związany jest z propozycją tego, żeby część albo całość kosztów ETS związanych z zużyciem energii elektrycznej, które trafiają potem do budżetu, wróciły na przykład w postaci specjalnej taryfy dedykowanej dla konsumentów. Taryfy, która obniży cenę energii właśnie w związku z tymi kosztami ETS. I to myślę, że takie rozwiązanie mogłoby obniżyć energię w tych przedziałach, kiedy nie ma szczytów, czyli poza szczytami energii elektrycznej. Czyli taka taryfa sektorowa. Mhm. Dla kogo ona byłaby dedykowana? To oczywiście jest kwestia konstruowania tego narzędzia. Rozmawiając ze specjalistami, wiem, że taka możliwość by była, a zaletą tego narzędzia jest to, że wraz z obniżeniem kosztów ETS-u, czyli w tej chwili szacujemy, że 50% kosztów energii elektrycznej, produkcji energii elektrycznej związane z ETS-em w Polsce, wraz z tym, jak ten udział będzie się zmniejszał, to w tym momencie też jakby ten poziom dofinansowania będzie mniejszy, bo już nie będzie takiej potrzeby, ponieważ energia elektryczna może być niższa. A zwrócę uwagę na jeszcze jedną rzecz, że w tym momencie jesteśmy w kompletnie niekomfortowej sytuacji takiej, że w przypadku paliw kopalnych nie ma żadnego obciążenia podatkiem CO2, a w przypadku energii elektrycznej to obciążenie jest na bardzo dużym poziomie, co bardzo mocno powoduje niekorzystne relacje między ceną na przykład energii elektrycznej czy ceną gazu. Tak, czyli tak podsumowując, mamy pomysł na taryfę strefową dla posiadaczy pomp ciepła. Taryfę, która byłaby finansowana z ETS-u, czyli można mówić, miałaby taki system autoregulacyjny, bo wraz ze spadkiem udziału CO2 ta dopłata do tej taryfy pomp ciepła, właściciele pomp ciepła mieliby niższą cenę za energię. Pomysł jest taryfy strefowej, jak rozumiem, czyli poszukamy możliwości pracy poza szczytem, a przecież pompą ciepła może wysterować. Ale mam ostatnie pytanie, ale jak to fizycznie, może jeszcze nie ma twardych pomysłów, ale jak fizycznie moglibyśmy to zrobić? Czy by to były osoby, które są w bazie CEP? Tak, myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Natomiast jeszcze mimo wszystko wrócę do jednej kwestii, która nie padła w pytaniu. Przypomnę, że Koalicja Obywatelska w programie wyborczym w tej części energetycznej obiecała, że będzie wprowadzona taryfa na 7 lat, jeżeli chodzi o pompy ciepła. No i to mógł być taki mechanizm, który rzeczywiście trwałby prawdopodobnie te 5-7 lat, dlatego że potem tego typu problem w zasadzie już nie będzie występował, bo wszystkie prognozy wskazują na to, że wraz z wzrostem udziału energii elektrycznej z OZE koszty produkcji mogą spaść nawet dwukrotnie. I ceny dla naszych konsumentów i posiadaczy pomp ciepła. Dziękuję. Paweł Lachman, Port PC. Dziękuję bardzo.
Powiem Ci szczerze, Grzegorz, tak jak rozmawiam tutaj podczas kongresu, w kuluarach, ta specjalna taryfa, jak to określiłeś, dla pomp ciepła i to, co też wyjaśniał Paweł Lachman, czyli o tych możliwościach obniżenia tej ceny właśnie dla właścicieli pomp ciepła, to jest chyba jeszcze bardziej oczekiwana zmiana niż zmiana w systemie netbillingu. Bo też tak jak rozmawiamy, to większość zgadza się z tym, że tu będzie następować bardzo silna korelacja rozwoju pomp ciepła z ceną energii elektrycznej i tak naprawdę stabilnością tej ceny energii elektrycznej. Tak, właściwie widzisz, Bogdan, tutaj dobrze dotknąłeś, teraz w krótkim okresie czasu skupiamy się na jej wysokości, ale tu rzeczywiście ważniejsze są jest stabilność, bo przypomnij sobie, że korzystając z pomp ciepła, to tylko w 1/3 bądź 1/4 korzystamy z energii elektrycznej. 3/4 jednak mamy, czy 2/3 energii z natury. I w pewnym momencie rzeczywiście potrzebujemy tej stabilności, prawda? Musi to być przewidywalne. Teraz w dobie zamrożenia cen energii, no trudno zaplanować tą instalację, No prawda? właśnie. Z powodów ekonomicznych, nie trudno hydraulicznie, oczywiście technicznie. No bo sezon grzewczy się rozpoczął. Tak naprawdę te wszystkie tarcze osłonowe mamy do końca roku i ten postulat o tej taryfie, specjalnej taryfie dla pomp ciepła, to nawet nie jest postulat na 100 dni nowego rządu, ale to jest, tak patrząc w kalendarz sejmowy, rządowy, to jest pewnie postulat na pierwsze 2 tygodnie. Bo w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o zamrożeniu. Tu już mało kto teraz mówi o zamrożeniu cen prądu, bardziej mówi się o schłodzeniu. Tylko pytanie, czy w tym schłodzeniu będą uwzględnieni posiadacze pomp ciepła, czy nie? Bo ja się obawiam, że jeżeli nie będą uwzględnieni, czyli znowu to będzie adresowane do tej szerokiej grupy, ale tych osób, które zużywają średnio albo mało energii elektrycznej i znowu będą poszkodowane najbardziej te grupy, które zużywają dużą ilość energii elektrycznej, a zawsze posiadając pompę ciepła zużywasz więcej niż jej nie posiadając, to może nastąpić dalsze odwrócenie od pomp ciepła i ta technologia nie będzie już postrzegana jako ta, która pozwala oszczędzać w stosunku do innych źródeł. Tutaj mam dwa tematy, bo temat odchodzenia raczej jest temat taki medialny obecnie, bo z tego co widzę, ten długoterminowy taki trend, to i tak pompy ciepła mają potężną rolę Tak, i ale raczej, właśnie, ale raczej to odchodzenie to jest raczej taka medialna informacja i tak jak wiele redakcji hiperoptymistycznie pisało o pompach ciepła czy fotowoltaice, nie płacę rachunku, mam za darmo, to teraz widzę też również hiperpesymistyczne, że kupił pompę ciepła 100 000 za rachunek, prawda? To jest jedna rzecz. Ale druga mam sprawę do Państwa. Drodzy Państwo, czy jeżeli macie obserwacje z innych krajów, specjalnych taryf, może mieszkacie w innych krajach dla pomp ciepła, dajcie znać, czy spotkaliście się z takimi danymi. jak one tam funkcjonują, Czy to jest zaadoptowane właśnie do nas. tak, bo nawet też interesuje, wiesz, takie sprawy techniczne. Muszę się pewnie w rejestrze CEP zarejestrować. Czy to będzie jakiś specjalny licznik? Czy ten licznik energii elektrycznej będzie zaplombowany? Czy to będzie na zasadzie deklaracji, czy kontroli? Czegoś nie rozpędzaj się, bo jak już mówisz tak, dodatkowy licznik, patrząc jak szybko nasze zakłady energetyczne zakładają liczniki, to się może okazać, że tej taryfy się nie doczekasz nigdy. Ale poczekaj, System musi być prosty. Ja uważam, że jaki by nie był, jaką formułę by to nie przyjęło, to musi być proste, bo jak to będzie skomplikowane, to będzie duża awersja do tego i będzie duże zniechęcenie, żeby z tego skorzystać. dobra, ale to tak, byłem adwokatem diabła teraz, czyli jestem po drugiej stronie. Panie Bogdanie, no pan chce tą taryfę energetyczną, no nas energetykę to denerwuje, ale to mam propozycję. Zamontuję panu licznik ekspresowo, specjalny, nie będzie pan się zastanawiał, ale musi pan zapłacić mi 500 zł czy 700. I co wtedy? Dostaniesz tą taryfę potem tańszą, ale musisz kupić ten licznik, zapłacić to ekstra, tą operację. To nie jest Grzegorz takie proste. To jest, powiem Ci więcej, to jest, jak mówisz w ogóle o specjalnym liczniku, to jest to ultra skomplikowane, dlatego że popatrz, że musisz przygotować skrzynkę podlicznikową, to trzeba dostosować do możliwości oplombowania tego licznika. Przecież za tym licznikiem jest pompa, to już jest Twoja własność. Przecież to nie jest technicznie trudne, żeby zaraz za tą pompą jeszcze sobie zrobić sprzężenie zwrotne, obwód zwrotny do budynku. I Bogdan, I wiesz, wiesz co, i tu się obawiam, że to nie do końca tylko sprawy techniczne mogą wpaść, ale jak oceniasz kondycję energetyki w systemach billingowych, analizach
Czy jeszcze tutaj musiałbyś rzeczywiście, muszę przyznać, trzeba by spiąć te systemy, tak? I patrząc się na adaptację naszej energetyki w systemach billingowych, odczytów i tak dalej, prezentacji, prognoz, no tu bym się też martwił. Musimy Wiesz, to obserwować. według mnie to może funkcjonować tylko tak, że jeżeli jest to taryfa specjalna dla pomp ciepła, jest to jakaś szacowana ilość energii, jaką możesz dostać w tej obniżonej cenie, ale nie jesteś w stanie, wiesz, kontrolować tego w jakichś rozsądnych nakładach finansowych, kontrolować, gdzie ten prąd faktycznie fizycznie przepłynie. Drodzy Państwo, będziemy śledzić ten wątek, ale ja się nie będę rozpędzał z pomysłami na kontrolowanie, bo zaraz wymyślam pomysłów dla energetyki i potem wszyscy mnie oskarżą, że to przeze mnie A to pada na podatny grunt. stado kontrolerów do Państwa przeze mnie będzie chodzić, bo w energetycznym talk show redakcji Globenergia wymyśliliśmy, jak energetyka ma gnębić prosumentów, posiadaczy pomp ciepła. Czemu mówimy stanowcze nie? Nie. Dobrze, to przejdźmy do tego tematu, który też jest tematem, może już nie tak medialnym, ale niesamowicie ważnym, jeżeli chodzi o energetykę, czyli obligo giełdowe i handel energią przez giełdę. Tak, i właśnie rzeczywiście tak się może Państwu wydawać, mówi obligo i giełda, że to jest tak daleko od nas, ale my, również posiadacze instalacji odnawialnych źródeł energii, potrzebujemy jakiegoś takiego jednego wielkiego wszyscy benchmarku, czyli takiego rynkowego benchmarku cen energii, tak? Czyli obligo giełdowe polega na tym, że w jakiś sposób mamy obowiązek sprzedawać, kupować energię na giełdzie i dzięki temu, jak się spotyka cały popyt, cała sprzedaż, to gdzieś ta cena jest bliższej cenie rynkowej. Tak, ja tutaj uważam, że to obligo giełdowe, czyli obowiązek sprzedaży energii poprzez giełdę, jest o tyle istotny, że de facto my mamy w energetyce oligopolizację. Czyli mamy kilka dużych koncernów, które dominują cały rynek i bez de facto obliga giełdowego ciężko funkcjonować małym spółkom obrotu, dlatego że wiadomo, że jeszcze w strukturach korporacyjnych, gdzie te wszystkie koncerny energetyczne funkcjonują, zawsze ten zewnętrzny podmiot, ta zewnętrzna mała spółka obrotu nie będzie miała takiej siły przebicia jak duża spółka, która jest z grupy. Znaczy wszyscy wiemy, że brak obliga giełdowego to zabił rynek prywatnych operatorów energii przecież. Faktycznie. Wiesz co, ja bym raczej powiedział, że go dobił. Ja bym powiedział, że go dobił. Wiesz co w mojej ocenie zabiło? Zabiła bardzo szybka legislacja, która w dużej mierze powodowała nie do końca dające się policzyć skutki. Popatrz nawet, Grzegorz, na to rozporządzenie, które się końcem roku pojawiło, na mocy którego wszyscy oszczędzimy, czy praktycznie wszyscy 120 tam parę 5 złotych. I teraz dla energii. dobra, i I kto powiedz, za to zapłaci? No właśnie, kto zapłaci? Na pewno nie państwo. Na pewno nie państwo. Ja tam nie znam żadnego mechanizmu rekompensaty. I teraz jesteś spółką obrotu, masz prywatną, masz policzony jakiś biznes i nagle masz takie rozporządzenie. I masz realizować social. Tak. Sprawy socjalne masz realizować z prywatnej. Ale drugie, przecież Grzegorz, ten cały mechanizm zamrożenia ceny. Przecież on spowodował to, że generalnie jak nie miałeś taryfy, czy nie masz taryfy zatwierdzonej przez prezesa URE, który gdzieś brał tu jakiś benchmark, jakie miałeś ceny faktycznie zakupu tej energii, to i tak byłeś objęty. I tak byłeś tym objęty. Tylko że ty się benchmarkowałeś nie do swojej taryfy. I teraz, jeżeli na przykład kupiłeś za drogo, to się okazywało, że z prywatnych pieniędzy musiałeś to zamrożenie realizować. Przynajmniej w jakiejś części. To jest olbrzymie ryzyko dla spółki obrotu, gdzie też na samym obrocie energią nie ma dużych marży, bo to też często mamy takie świadomości, że te zakłady energetyczne będzie ich na to stać i trochę większość z nas myli, że wytwarzanie energią, gdzie faktycznie w zeszłym roku tam były olbrzymie pieniądze, a obrót energią, gdzie tych pieniędzy już takich nie było, to są zupełnie różne kwestie. Bogdan, ale ktoś powie, sorry Bogdan, ale co mnie obchodzą firmy? Jestem konsumentem biznesowym, prywatnym, co mnie obchodzą spółki obrotu? To, że finalnie zapłacisz więcej, bo generalnie oligopolizacja i monopolizacja powoduje do tego, że jak się już pozbędziesz konkurencji, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tą cenę ciągnąć do To góry. tak jak jeden wielki hipermarket osadził się w jakimś mieście, prawda? Potem najpierw miał promocyjne ceny, potem sklepiki poznikały, można było ceny podnieść. Dlatego mamy całą ochronę antymonopolową, bo tu chyba nie ma, każdy się z nami zgodzi, że
monopole nie są korzystne, oligopole też nie są korzystne i finalnie to się zawsze przekłada na to, że jako konsumenci ponosimy wyższe koszty, wcześniej czy później. I w ogóle dla mnie to, czego ja bym oczekiwał, takiej zmiany w energetyce, to to, żeby się opłacało komuś sprzedawać energię. Okej, ale słuchaj- Grzegorz, ale ja skończę ten wątek, no, może, no. no bo według mnie bo jakby sytuacja, która naprawdę nie jest sytuacją zdrową, to taka, że się nie opłaca handlować danym produktem. A w energii elektrycznej teraz tak jest. Pamiętasz, rozmawialiśmy też o tym, że samorządy ogłaszały przetargi, do których nikt nie startował. Tak. Bo ryzyko ustawowe było zbyt wysokie, że się okaże, że wygrasz przetarg po jakiejś tam kwocie, ale będziesz musiał zastosować zupełnie inną kwotę Tak. i nie wiadomo, co ci teraz kompensuje. To nie jest normalny rynek, to nie jest normalne funkcjonowanie w sytuacji, w której nie opłaca się pozyskiwać nowego klienta. Jasne. I na samym rozpoczęciu Kongresu Trendów zapytaliśmy Grzegorza Nichimowskiego, wspomnianego wcześniej eksperta, co o tym myśli. Krótkie pytanie. Co pan sądzi o zniesieniu obliga giełdowego? Czy ono powróci? Bo szukamy benchmarku rynkowego dla cen energii. Jakie jest pana zdanie? Krótka odpowiedź: powróci. Jest planowany, powrót do obliga giełdowego jest planowany razem z ustawą o wsparciu klientów indywidualnych w przyszłym roku, czyli coś, co nazywamy chłodzeniem czy też mrożeniem cen. Uważamy, że to musi iść w parze, bo dzisiaj prezes URE tak naprawdę nie ma do końca przesłanek na to, żeby dyskutować z firmami o taryfach, ponieważ nie ma płynnego rynku terminowego na TGE i jest bardzo trudno powiedzieć, czy bardzo trudno jest złożyć taki portfel idealny, który dawałby nam odpowiedź na pytanie, w jakiej wysokości taryfy są rozsądnym rozwiązaniem. Więc I widzimy, że jest pomysł na przywrócenie obliga giełdowego i to wcale nie takiej dalekiej perspektywie, bo mówimy o roku 2024. Tak, mówimy już o przyszłym roku i to jest według mnie jeden z ważnych punktów stabilizacji, czy powrotu do stabilizacji rynku energii, bo faktem jest taki, mieliśmy wielki kryzys energetyczny, pewne działania faktycznie były potrzebne, niemniej jednak ten kryzys mija, ta cena może nie jest niska, ale jest stabilna, no i musimy powrócić do normalnych reguł funkcjonowania tego rynku. Przechodzimy do kolejnego tematu, ale my też również tak nerwowo zerkamy, bo będziemy wchodzić na scenę Kongresu Trendy i mam nadzieję, że redaktor Będkowska w odpowiednim momencie nas zawoła, jak będzie początek naszego wejścia, Bogdan. Także pod presją czasu jedziemy dalej. Ślad węglowy. Temat, który był odmieniany podczas Kongresu Trendu, który jest odmieniany podczas Kongresów Trendy. Mówiliśmy też o raportowaniu ESG. I to jest taka wielka bolączka naszego przemysłu, naszego, niektórzy mówią, local contentu, z tego względu, że no to, przez naszą energetykę opartą na węglu jeszcze ten nawis węglowy będzie bardzo duży i może nam utrudniać dotarcie do wielu zachodnioeuropejskich rynków. W ogóle do rynku Unii Europejskiej, bo tutaj musimy sobie powiedzieć, i o tym często zapominają przeciwnicy w ogóle śladu węglowego, ESG, uprawnień do emisji, bo oczywiście może się zgadzać, czy albo nie zgadzać, czy jest to słuszne, czy jest to niesłuszne, ale największą wartością, w mojej ocenie, jaką posiada Unia Europejska, to jest dostęp do blisko 0,5 miliarda bogatych konsumentów. Tak. To jest naprawdę duża wartość. To jest w skali planety duży, zamknięty klub. Tak. I tu podkreślę, W skali planety. bogatych w skali planety konsumentów. I teraz te regulacje, które tam powstają, czyli ograniczenie do tego dostępu do tego rynku, jest naprawdę dużą wartością. I my bardzo często mówimy o tym, że skoro tutaj te wszystkie uprawnienia funkcjonują, te wszystkie obostrzenia funkcjonują, no to my w jakiś sposób musimy ta nasza produkcja nie będzie konkurencyjna. Ale co się okazuje, bo też tutaj podczas kongresu rozmawialiśmy, że właśnie, żeby mieć dostęp do tych setek milionów bogatych konsumentów, wiele krajów, wiele firm wywodzących się z krajów ościennych, na przykład tak jak Chiny,
też dostosowują się do tych regulacji. Ale Bogdan, ale widzieliśmy to między innymi na targach Intersolar. Przecież dostosowanie tych regulacji polega również na zmianach konstrukcyjnych. Pamiętasz te już, nie podawać nas firm, ale te wielkie moduły fotowoltaiczne, gdzie zmieniono ramki, z tego względu, że twierdzi producent, że dzięki temu zredukował ślad węglowy. Więc to nie jest tak, że my będziemy sobie spokojnie spać, bo w Chinach jest też dużo węgla i nic nam nie grozi. Oni już na tym pracują, oni chcą z tego skorzystać. Bardzo byłoby mi przykro, że w Polsce to prześpimy. Tak, ale właśnie, bo ja podam taki jeden case, może bez wymieniania nazwy firmy, ale bardzo duży producent modułów fotowoltaicznych deklaruje, że w roku 2028 będzie miał 100% energii z OZE i będzie redukował drastycznie właśnie swój ślad węglowy, między innymi dostosowując się do regulacji Unii Europejskiej, żeby jego produkt na terenie Unii Europejskiej był bardziej konkurencyjny. I czego ja się obawiam? Ja się obawiam tego, że taki produkt pod względem emisyjności będzie bardziej konkurencyjny niż produkt wyprodukowany w Polsce, właśnie przez to, że my ten ślad węglowy mamy bardzo wysoki w energetyce. I teraz abstrahując zupełnie, czy się z tym zgadzamy, czy nie zgadzamy, jak rozmawiasz z firmami z branży, którzy dostarczają na zachód, ale także dostarczają do polskich firm, szukają zielonej energii po to, żeby obniżyć swój ślad węglowy, bo ich produkt przestaje być konkurencyjny. I teraz my możemy mówić, że chcemy mieć te elektrownie węglowe, bo to jest bezpieczeństwo energetyczne, ale czy to jest bezpieczeństwo gospodarcze? I to Ale mam duże obawy. Widzisz, i to jest problem, że czy to jest bezpieczeństwo techniczne, bo mówimy o tym naszym Narodowym Skarbie Węglu, zgadzam się, dobrze, że z niego korzystaliśmy, ale przecież większość tych elektrowni węglowych jest przestarzała. One ledwie zipą. Niektóre elektrownie węglowe, jakie mają perspektywy techniczne czasu? One nie pracują z roku na rok. Tam już nawet Z kwartału na z kwartału na kwartał są reaktywowane. Tego nam brakuje i to też brakuje w dyskusji uzupełnienia tego miksu energetycznego, chociażby w postaci elektrowni gazowych. Tak, tak. Właśnie, bo tu wiesz, może też tak trochę zdradzę, o czym rozmawialiśmy w kuluarach, bo podczas kongresu Trendy dużo rozmawialiśmy o offshore i tu większość ekspertów zgadza się, że to jest bardzo dobry kierunek, ale mało osób sobie zdaje sprawę, że okres developingu to jest często ponad 5 lat. Dla takiej Czyli dobrze, czyli developingu, czyli generalnie robieniu papierów do budowy. Dokumentacji, studium decyzji środowiskowych, decyzji lokalizacyjnych i tak dalej. Tych dokumentów jest dużo. Też rozmawialiśmy, że tu jest pewien potencjał do uproszczenia, ale to na pewno nie będzie uproszczenie do roku czy dwóch. Plus okres budowy 2-3 lata, no to Grzegorz, 2030 rok, realnie jakieś istotne moce w morskiej energetyce wiatrowej. I to jest szybko. A elektrownie węglowe ledwie zipą. Przepraszam. A atom, który ma je zastępować, optymistycznie 15 lat, a też w kuluarach padają daty 20 Lat do nigdy. od 20 lat do nigdy. I teraz jest pytanie, czy ta nasza tak naprawdę już klejona taśmą i drutem energetyka węglowa dowiezie nas bezpiecznie do tego okresu, kiedy będziemy mieć tę nową energetykę opartą na atomie i opartą na wietrze i fotowoltaice i może nas nie dowieść. I tu są ciekawe dyskusje, że może trzeba się popatrzeć bardziej przychylnie do gazu, który jeżeli chodzi o nakłady finansowe, jest dużo tańszy. Jeżeli Czas produkcji, czas wybudowania elektrowni gazowej jest krótki. Tak, bo jest to kilka lat, a nie kilkanaście. I wiesz, i tu mi właśnie, Grzegorz, brakuje takiej strategii nie na kilkadziesiąt lat, ale na przykład na 5 lat. Może to się, wiesz, z 5-latką źle kojarzyć, ale polska energetyka, ta zawodowa jest w tak kiepskim stanie, że my już musimy patrzeć przez pryzmat, co będziemy mieć za 2, 4, 5, 6 lat. Bogdan, będziemy ten temat kontynuować. Przechodzimy do kolejnego tematu. A tym tematem jest temat sztucznej inteligencji w energetyce. I chciałbym tylko dodać, że ta sztuczna inteligencja w energetyce to jest zagadnienie tak szerokie, że rozmawiamy i o tej wielkiej energetyce, ale też będziemy rozmawiać o tych mniejszych urządzeniach, które mamy w domach. Tak, znaczy to jest, tutaj mieliśmy w sumie
jeden panel, jeden wywiad poświęcony sztucznej inteligencji. Ja widzę, że to zdecydowanie za mało i tutaj podczas kongresu na pewno to będzie temat, który będziemy rozwijać, ale ja się obawiam, znaczy jestem w sumie pewien, że bez sztucznej inteligencji wiele procesów w energetyce nie będzie można pchać do przodu. Wiele mówiliśmy o tym, jakie duże są problemy w predykcji popytu i podaży energii. Wraz z rosnącą ilością odnawialnych źródeł energii, ta ilość danych, jaką trzeba przetworzyć, żeby zrobić takie dopasowanie, jest po prostu przeolbrzymia. Tego się nie da robić tak, jak to było do tej pory. Co więcej, też padło takie stwierdzenie dość oczywiste, że te źródła odnawialne są nieprzewidywalne, źródła konwencjonalne są przewidywalne. Ja się z tym nie zgadzam do końca. A nie zgadzam się z tą częścią, że źródła konwencjonalne są przewidywalne. Szczególnie w swoich planowanych W awariach. awariach, dokładnie, o tym samym pomyślałem. Jak popatrzymy nawet na te nowe elektrownie węglowe, to ich przewidywalność awarii jest po prostu żadna. Jest żadna. Ale tutaj też może pomóc sztuczna inteligencja. Ale tutaj masz dużo danych, masz danych meteo, danych produktywności, można to modelować, ale słuchaj, mówisz o tej wielkiej skali, ale też chciałbym, żebyśmy chociaż... To ja może takie trzy aspekty, o których dyskutowaliśmy, które myślę, że warto powiedzieć. Pierwszy, najprostszy, sztuczną inteligencję, gdzie będziemy mogli zastosować taka generatywna sztuczna inteligencja, to jest profesjonalne doradztwo techniczne, doradztwo inżynieryjne i skierowane dla użytkownika końcowego i dla instalatora, bo o tym też mówiliśmy, że rozwój takiego OZE budynkowego ma duży problem z dostępem do fachowego doradztwa. Dobra, I to fachowe doradztwo można właśnie realizować za pomocą takiej generatywnej sztucznej inteligencji. Spróbuj sobie to wyobrazić, jeżeli wysyłamy gdzieś serwisanta, komplikują się urządzenia, to są już całe systemy. Sztuczna inteligencja mogłaby już za serwisanta przeglądać karty techniczne, podpowiedzieć mu, przewidzieć możliwość awarii, także już dostać taki raport pogłębiony, gdzie konsultant nie będzie patrzył się do każdej osobno karty technicznej, czy to pompy ciepła, pompy obiegowej, falownika, magazynu energii i również sztuczna inteligencja może wnioskować jej wsparcie naprawcze, ale też wsparcie takie przewidywalne, gdzie jest problem i podać Ci szereg rozwiązań nawet poprzez same rozwiązania montażowe. Może wspomagać cały dział techniczny i wsparcie technicznego, bo wiele problemów technicznych na infolinie rozwiązują błahostkowe sprawy, typu nie działa mi internet, Resetuj router. router się nie komunikuje, gdzieś zmieniłem hasło i to są angażuje to duże zasoby Ludzkie. a można to zastępować taką prostą sztuczną inteligencją. Pozwól mi drugi temat jednak wrzucić równoległy do tego, obsługa klienta, bo wcześniej rozmawiałem, jeszcze mieliśmy wywiad z Grzegorzem Lichoniem z IBM i mówiliśmy o tym, że niektóre firmy deklarują, i właśnie pracujące też w energetyce deklarują nawet 40% pokrycie odpowiedzi na zapytania klientów w biurze obsługi klienta. 40%. To jest niesamowite uwolnienie potencjału. Tak. I to jest właśnie ten wątek, który w mojej ocenie już jest wdrażany i to jest taka sztuczna inteligencja, którą za chwilę zobaczymy, ale to można dalej, rozwijać w takim doradztwie dla klienta, bo też bazując na tej technologii, którą mamy, nie jest trudne do zrobienia, żeby sztuczna inteligencja Ci doradziła na przykład podkreślam, wstępny dobór instalacji fotowoltaicznej w oparciu o zdjęcia, o dane, które sam dostarczasz, żeby Ci wstępnie doradziła w zakresie na przykład urządzenia grzewczego, tudzież pompy ciepła, a idąc nawet dalej, ale już w oparciu o narzędzia, które będą wspomagać doradców, na przykład ułatwiła wykonanie audytu energetycznego, oceniła charakterystykę energetyczną i tak dalej, żeby uwalniać te zasoby, które są mocno ograniczone. I do zadań specjalnych zasoby ludzkie powinny być przewidziane. Ale co mnie bardzo zainteresowało, autoadaptacja. Autoadaptacja urządzeń. Nie wiem, czy Państwo montowaliście sobie pompę ciepła. Zwróćcie uwagę, co się dzieje. Śledzimy krzywę grzewczą. Chcemy przygotować odpowiednią krzywę grzewczą naszego domu. I teraz też mi podobał się panel technologiczny z pompami ciepła, gdzie mówiono o autoadaptacji, czyli urządzenie zdejmuje za Ciebie przystosowanie krzywej grzewczej, przystosowanie już tych parametrów, bo to, że urządzenie zostało dobrze dobrane do domu z mocą, układem hydraulicznym, równoważenie hydrauliczne to jest jedno, ale sam wiesz, że musimy się
przygotować do konsumpcji naszego domu, do pewnych zmiennych. I ta autoadaptacja ma na celu nie tylko dokładne dopasowanie parametrów, ale ono ma też być stworzyć urządzenie użytkoodporne. To znaczy, że my nawet jako użytkownicy możemy coś zepsuć, zmienić ustawienia, albo instalator w pośpiechu może pójść dość mocno na skróty i jakieś bardzo, niektórzy tak mówią, brzydko defaultowe ustawienia ustawić. A jeżeli mówimy o wielkiej skali montażu na przykład pomp ciepła, to właśnie to jest wąskie gardło też ten instalator. I urządzenie, które jest, auto się adaptuje do warunków i to rzeczywiście w pompach ciepła zaczyna się to dziać i to nawet polskie technologie się ku temu pojawiają, więc w pompach ciepła już ta sztuczna inteligencja się pojawia i tam jest jeszcze drugi element autodetekcja, czyli wnioskowanie na podstawie szeregu danych, bo to nie tylko czujników, które masz w urządzeniu, ale różnych danych zewnętrznych przechodzących, wnioskowanie o możliwej awarii. I to jest bardzo ciekawa rozmowa tutaj w kuluarach odbywała się, że na przykład niektóre czujniki w urządzeniach mają jednak za małą rozdzielczość, że one nie mogą nie wykryć niuansów, bo już nie mają tej rozdzielczości, wiesz. A sztuczna inteligencja na podstawie wielu danych może stwierdzać, że na przykład, już tak skrajnie powiem, masz drobną ucieczkę cieczy obiegu chłodniczego w pompie ciepła, czego czujnik nie wykryje, bo to są za małe ilości. Albo nawet nie masz takiego czujnika, ale w oparciu o analizę innych parametrów może stwierdzić, że taka koniunkcja pewnych zdarzeń na innych mierzalnych parametrach może być sygnałem do tego, że masz właśnie ucieczkę chociażby Tak. gazu, którego nie widzisz, którego jeszcze nie jesteś w stanie stwierdzić, albo po prostu parametry urządzenia tak się zmieniają, że jego charakterystyka pracy odpowiada temu zdarzeniu. Tak, i w wielkiej skali przecież to czytałem opracowanie, słyszeliśmy tutaj też o na przykład predykcji czy prognozowaniu awarii. I to być prognozowaniu awarii dużych urządzeń, jak na przykład turbiny wiatrowe. Też pewne rzeczy można zaprognozować i to jest bardzo ciekawe, też mieliśmy wątek w wywiadzie, jak na to reagują menedżerowie. Menedżerowie na początku muszą się o tym przekonać i kolega też wspomniał mi w rozmowie, że na przykład jak dział IT przekonał szefa do tego, nie wiem czy wiesz, żeby wprowadzić sztuczną inteligencję. Oszczędnościami? Nie. Po prostu wydawało się, że to niemożliwe, ale pobliska stołówka miała w swojej ofercie zmienne danie dnia, których nie mogłeś się dowiedzieć wcześniej. I powiedziano szefowi, że według sztucznej inteligencji w środę będą załóżmy pierogi, tak? I rzeczywiście były te pierogi. Mhm. Słuchaj, także Okej. tematów jest dużo. My Tematów musimy jest dużo. kończyć. Prosimy Państwa o zostawienie komentarzy. Naprawdę z uśmiechem na ustach kończę dzisiejszy energetyczny talk show z tego względu, że są możliwe ułatwienia dla prosumentów, dla posiadaczy fotowoltaiki. Ona może się stać bardziej obliczalna i za to trzymaj kciuki i mam nadzieję, że temat wywołany, Bogdan, specjalnych taryf dla pomp ciepła, że może będzie kontynuowany. To ja za to trzymam kciuki. Dobra, to tu jesteśmy podzieleni i trzymamy kciuki za Państwa. Do zobaczenia w każdy czwartek o godzinie 19.